Cześć, z tej strony Dawid. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Już wiem, jak działa Bitcoin. Do tej pory dowiedzieliśmy się, czym jest sieć Bitcoin, że została w niej użyta funkcja haszująca oraz wiemy również, na czym polega zagadka, którą rozwiązują górnicy. Jeżeli któreś z tych pojęć jest Tobie obce bądź nie do końca jeszcze rozumiesz, zapraszam Cię do poprzednich odsłon. A w dzisiejszym filmie dowiemy się, dlaczego na świecie będzie tylko 21 milionów bitcoinów i nigdy więcej. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jak wspomniałem w pierwszym odcinku, Bitcoin jest programem komputerowym, czyli ktoś go musiał napisać. I to autor kodu Bitcoina napisał, że nie będzie go więcej niż 21 milionów. I teraz w ogóle skąd wziąć Bitcoina? Jak można stać się posiadaczem Bitcoina? Możemy oczywiście kupić go od innej osoby, czyli na przykład zarejestrować się na giełdzie i zakupić kryptowalutę, albo możemy stać się górnikami. I we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy sobie, że górnicy otrzymują nagrodę za wydobyty blok. Dobra, ale jak oni otrzymują tą nagrodę? Nagroda, jaka jest przyznana górnikowi za wydobyty blok, jest zapisana w bloku. I tak jak wcześniej mówiłem, że w bloku są transakcje, jest ta liczba nonce, są różne informacje, to jest też tak zwana transakcja Coinbase. I jest to transakcja, która nie ma nadawcy. Wszystkie pozostałe transakcje mają nadawcę i odbiorcę. Na przykład Karol wysłał pół bitcoina Norkowi. Natomiast transakcja Coinbase jest to taka transakcja, która jest wygenerowana przez sieć. Ona nie ma nadawcy i ona tworzy bitcoiny i przyznaje je górnikowi, który wydobył blok. I wracając do początku Bitcoina, w 2009 roku powstał pierwszy blok Bitcoina. Górnik za jego wydobycie otrzymał 50 bitcoinów. I tak działo się przez 4 lata, ponieważ Bitcoin również został tak zaprogramowany, że nagroda za wydobycie bloku będzie zmniejszana o połowę co 210 tysięcy bloków, co wypada na około co 4 lata. I teraz w 2009 roku za wydobycie bloku pierwszego górnik otrzymał 50 bitcoinów i po dołączeniu do łańcucha bitcoina 210 tysięcy bloków nagroda została zmniejszona o połowę i górnik od wtedy otrzymywał 25 bitcoinów za każdy wydobyty blok. Potem był halving, który zmniejszył nagrodę do 12,5 bitcoina. Dziś, kiedy to nagrywam, jest maj 2023 roku i górnik za potwierdzenie bloku otrzymuje 6,25 bitcoina. Natomiast za około rok będzie kolejny halving i on zmniejszy nagrodę o połowę i będzie to już tylko 3,125 bitcoina za każdy wydobyty blok dla górników. Jak widzicie, co 4 lata pojawia się coraz mniej bitcoinów, czyli zmniejsza się jego inflacja. Teraz część ludzi pyta, co w momencie, gdy zostanie wydobyty ostatni bitcoin. Wtedy w blokach nie będzie już tych transakcji Coinbase, a górnicy za każdy wydobyty blok będą otrzymywać jedynie opłaty transakcyjne od osób, które zlecają transakcje w sieci Bitcoin. Natomiast będzie to dopiero około w 2140 roku. I teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, dlaczego tak się dzieje? Bo tak jest napisany kod Bitcoina, tak wymyślił go sobie twórca. Teraz pewnie pojawia się pytanie, skoro ktoś napisał, że Bitcoina będzie nigdy więcej niż 21 milionów, to dlaczego nie można tego zmienić? No i właśnie o to chodzi, że jest napisany kod, jest to program komputerowy, który działa, ma jasne zasady, które są napisane i społeczność je akceptuje i chce grać w tą grę. I oczywiście już nieraz zdarzyło się, że społeczność chciała zmienić coś w kodzie Bitcoina i były wprowadzane poprawki, aktualizacje, które na przykład skompresowały zapisywanie transakcji w ten sposób, że więcej transakcji można było zawrzeć w jednym bloku. Natomiast jeżeli taka zmiana jest w pełni akceptowalna przez całe społeczeństwo, jest ona wprowadzana na danym bloku i od danego bloku sieć funkcjonuje już na tych nowych zasadach. Natomiast zdarzyło się również tak, że społeczeństwo się podzieliło. I teraz co w takim przypadku? Zróbmy sobie taki przykład. Mamy łańcuch Bitcoina, społeczeństwo Bitcoina się dzieli. Jedni nie chcą wprowadzać zmian, natomiast znaleźli się i tacy, którzy chcieliby zwiększyć podaż Bitcoina, tak aby w przyszłości, w tym 2140 roku, były jednak 42 miliony Bitcoinów. I teraz, jeżeli powstanie społeczność, która zmieni coś w kodzie, to wygląda to w ten sposób, że mamy kod Bitcoina i on nagle ulega rozdwojeniu. I załóżmy, że w tą stronę idzie ten oryginalny łańcuch Bitcoina,
który pozostaje niezmieniony. W drugą stronę idzie inny łańcuch. Te łańcuchy mają wspólną historię, historia transakcji jest wspólna, ale w pewnym momencie one się rozłączają. Teraz powstaje rozgałęzienie i część zwolenników tej wersji Bitcoina musi znaleźć osoby, czyli górników, którzy będą potwierdzać transakcje w tej sieci oraz ludzi, którzy będą chcieli na tej sieci wymieniać się kryptowalutą. Z tym, że po rozgałęzieniu to, co tutaj powstało, jest osobnym bytem. Ten łańcuch bloków, który się tworzy, nowy, ma swoją nową kryptowalutę. W tą stronę mamy cały czas oryginalnego Bitcoina i teraz załóżmy, że tutaj jest zwykły Bitcoin, sieć Bitcoin, a tu będzie sieć Bitcoin Cash, bo tak się zresztą kiedyś stało w przeszłości. I jeżeli Ty posiadałeś Bitcoina, to tu po rozgałęzieniu masz nową kryptowalutę Bitcoin Cash i masz zapisane to, że Ty masz tego Bitcoin Casha na swoim portfelu. Dołączają się tutaj nowe bloki, ludzie się wymieniają tym Bitcoin Cashem, a Ty jeżeli nic nie zrobisz, to masz tego Bitcoin Casha również. Możecie sobie teraz sprawdzić, jaka jest cena teraz Bitcoina, a jaka jest cena Bitcoin Casha. Jak widać, cena Bitcoina do dzisiaj jest o wiele wyższa niż innych jego tworów. Tych tworów było pełno. Był Bitcoin Satoshi Vision, był Bitcoin Private, Bitcoin Gold, było pełno różnych odłamów Bitcoina, było pełno różnych forków Bitcoina, czyli tych rozgałęzień. Natomiast jeżeli dzisiaj sprawdzicie sobie cenę tych, nazwijmy to, podrabianych Bitcoinów, to zobaczycie, że ten główny Bitcoin cały czas jest najbardziej wartościowy, zresztą jest kryptowalutą o największej kapitalizacji na rynku. Jaki z tego płynie wniosek? Dlaczego blockchain jest taki super? Chodzi o to, że to społeczność podejmuje decyzje. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem Bitcoina, to cały czas ma tego Bitcoina swojego i wspiera sieć, może być górnikiem. Oczywiście, jeżeli chcesz posiadać i Bitcoina Casha, to nic Cię nie ogranicza. No tylko jak widzicie, jego cena jest już o wiele niższa. Dlaczego? No bo najprawdopodobniej ma on mniejszą społeczność, mniej ludzi chce z niego korzystać i dlatego jego wartość rynkowa jest niższa, natomiast jakaś wartość rynkowa jest. Podsumowując ten mój cały dzisiejszy wywód, Bitcoina będzie tylko 21 milionów sztuk, ponieważ tak zostało zapisane w jego kodzie. Jest to tak zwany white paper, czyli biała księga, do której każdy może zajrzeć i sprawdzić, w jaki sposób działa Bitcoin, jak to funkcjonuje. Natomiast jest ona bardzo techniczna i ciężka do zrozumienia każdego szczegółu, który jest tam zapisany. Aby stać się posiadaczem Bitcoina, musisz albo kupić go na giełdzie, albo go wykopać. Dopóki będą osoby, które będą chciały wykonywać transakcje na sieci oraz górnicy, którzy będą chcieli potwierdzać bloki i dołączać je do łańcucha Bitcoina, to sieć będzie istnieć. Natomiast jeżeli pojawi się jakaś propozycja poprawki sieci Bitcoin i społeczność ją zaakceptuje, to od danego bloku wchodzi ta poprawka. Natomiast jeżeli społeczeństwo się podzieli, ponieważ jedni będą chcieli, żeby ta poprawka została wprowadzona, a druga nie, to powstaje rozgałęzienie fork, wynikiem czego jest nowa sieć, osobny byt, który ma swoją kryptowalutę nową i od bloku, w którym powstał ten nowy byt, będzie on istniał tak długo, aż będzie miał swoją społeczność. Natomiast sieć Bitcoin i ten przykładowy Bitcoin Cash mają wspólną historię, dlatego w momencie rozgałęzienia każdy, kto posiadał Bitcoina, otrzymuje taką samą ilość tego przykładowego Bitcoina Casha, ponieważ to było zapisane w tym bloku, w którym nastąpiło rozgałęzienie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie w tym odcinku, dlaczego coraz większa ilość ludzi dostrzega wartość w Bitcoinie, czyli fakt, że jest jego ograniczona podaż i nie będzie go nigdy więcej niż 21 milionów. Co około 4 lata nagroda za wydobycie bloku zostaje obniżona o połowę, czyli inflacja Bitcoina maleje, aż w około 2140 roku dojdzie do zera i nigdy więcej nie powstanie już nowy Bitcoin, a górnicy będą otrzymywać jedynie opłaty transakcyjne. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, śmiało zapisz w komentarzu, przedyskutujemy temat. A w następnym odcinku pokażę Tobie, jak wygląda portfel fizyczny, co tak naprawdę dzieje się, kiedy rejestrujesz się na giełdę i kupujesz Bitcoina. I mam nadzieję, że zobrazuję Tobie, w jaki sposób możesz wygenerować sobie portfel na sieci Bitcoin. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!